Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historię Aleksandra Dumasa, autora takich bestsellerów jak Trzech Muszkieterów i Hrabia Monte Cristo. Aleksander urodził się w 1803 roku we Francji. Jego ojciec był generałem, który niedługo po jego narodzinach zmarł z powodu decyzji podjętych przez Napoleona Bonapartego. Śmierć ojca wprowadziła ich rodzinę w skrajną biedę, jednak mimo to Aleksander nie obwiniał tu Napoleona, lecz Boga. Nienawiść była tak silna, że pewnego razu wbiegł na drugie piętro budynku i próbował strzelić w niebo, licząc, że kula dosięgnie Boga. Ale przeszkodziła mu matka, która wypłaciła mu liścia i powiedziała, że nie potrzebują już bohaterów walczących z Bogiem. Mimo całej tej biedy, matka Dumasa chciała, aby jej syn był wykształcony, jednak on karcił książkami i teatrem, do czasu, aż nie zobaczył francuskiej adaptacji Hamleta, autorstwa Jean Francois Dukisa. Adaptacja sama w sobie była tragiczna i miała niewiele wspólnego z oryginałem, jednak wywarła na Dumasie ogromny wpływ, na tyle, że ten nawet nauczył się jej na pamięć i postanowił, że chce tworzyć równie poruszające historie. W młodości poznał osobiście tak słynnych autorów jak Hans Christian Andersen i Charles Nodier. Zaprzyjaźnił się też z włoskim rewolucjonistą Giuseppe Garibaldim, któremu pomagał nawet w przemycie broni. W zamian Giuseppe obiecał założyć Dumasowi muzeum poszukujące wszelakich artefaktów. Uważa się, że właśnie dzięki temu miejscu Dumas nabył swój Nobel Fantazm. Pewnego razu spotkał się z prawdziwym Edmondem Dantesem, podczas gdy ten był w trakcie swojego planu zemsty. Obiecał spisać jego historię, aby świat o nim nie zapomniał. W ten sposób powstała powieść Hrabia Monte Cristo. Dumas nawet nazwał swoją posiadłość Château de Monte Cristo i zaprosił Dantesa, aby przybył go zabić, jeśli zakończenie mu się nie spodoba. Sam Aleksander liczył na ich ponowne spotkanie, gdyż chciał poznać prawdziwy finał jego historii. Niestety, w 1870 roku zmarł. Jego powód podejrzewa się udar mózgu. Nie był to jednak koniec historii Dumasa, gdyż jako dusza bohatera został przyzwany do fałszywej wojny o Święty Graal. A jak potoczą się dalsze losy? Tego dowiecie się w Fate Strange Fake. To wszystko, dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, zostaw like i subskrypcję. Cześć!